Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Gramy dalej w Sherlock Holmes Chapter 1. Ostatnio szukaliśmy jakiegoś typa, nie wiem kto to był. Już za długa przerwa była. Nie pamiętam. Chyba gdzieś tutaj trzeba iść. Tak, klamka. Chodźmy. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking No, for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. szukam, I nie mam wish to buy a pojęcia painting kogo. from Mr. A Boniface tak. Mercurio. Is he at... Dearie, tell me because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because Tak. I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Mhm. Czy to była sugestia, że weź się przebierz? Nie ten guzik, garderoba. A jak się za policję przebierze? Nie. Mam być... Celuję tam ten wskaźnik, co jest taki, ten drugi. Ale chyba nie. Dobra, spróbujmy tak. Nie, czapka policyjna. Na pewno. Dobra, próbujemy. No visitors allowed. No, wizytor. A w sumie mundur policyjny. Bo chciała wezwać policję na mnie. Tylko nie mówcie, że mam kupić Hello, co. officer. How can I help you? Greetings. I'm investigating the theft of a painting by Mr. Boniface Mercurio. He lives here, I understand. May I talk to him? Oh, how dreadful. But I suppose that means his work is finally being appreciated, doesn't it? In a way, yes. That's good. The news should please him. Thank you, ma'am. So, where might I find him? Find who? Mr. Mercurio. His painting was stolen? You must be new to the police service. You see, dear, there is a rule. No visitors allowed. This rule applies to policemen as well. Ma'am, I am representing the law of this island. Please, let me through, otherwise... Do you know how hard it is to become a landlady on an island ruled by men? And if you think that I'm just an old woman whom you can frighten with your uniform, you're very mistaken. I have a lot of connections. If you do something stupid, my dear, it will be the last thing you do on this island. Very well, ma'am. I'll work it out another way. Have a nice day, officer. Co się tam patrzyłeś, Sherluś? W sumie... O, to wygląda dziwnie. Ja widzę twarz, tak? Pamiętniki Johna. Co tu jest? No nic. Przy mieszkaniu turisty właścicielka powiedziała nam, że goście nie mają wstępu do środka. Wygląda na to, że nie jestem tak opalony i w artystycznym nieładzie jak nasz malarz z Bohemy. Aha! Czyli muszę być coś jak ten. Ale z takich strojów nie mam, czyli muszę sobie kupić, tak? W sumie jeszcze ten z robotnika, ale pewnie muszę się przebrać i z jakiegoś... Good luck with your investigation, officer. Jaki oficer? Dziękuję. Muszę się przebrać. Czyli muszę kupić nowe ubrania, tak? Wyższych sfer, skandal, wszystko wedle tego, Mercurio. Dobra, szukamy strojów. Dobra, teraz przypominam Osmanina, więc sprawdźmy, czy to o to chodzi. Good luck with your Nie. investigation, officer. Jaki oficer? Wyglądam ci na oficera? Tu nie można zmieniać stroju. No wiem, że tu nie można zmieniać stroju. To nie wiem. Coś mi umyka. A, jeszcze kupiłem drugi strój, może ten drugi. Tak. Tylko ściągnij ten fez. Może teraz jako jestem artysta.
Good luck with your investigation, officer. Też nie. Ej, czyli poradnik. Wrócimy za chwilę. Już rozumiem. Mieliśmy się przebrać za Mercurio. Po to było to zdjęcie jego. Dobra, teraz pogadasz? Boniface, sweetie. Is that you? Ah, old age does terrible things to one's sight. A I też didn't mówiła, że recognize nie you at widzi za first. bardzo. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake, how many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Jest kluczyk, możemy wejść. Dobra, które to mieszkanie jego? Tu? Nie. Pewnie ostatnie. O! Ty, John, czego na suficie siedzisz? Czy Don't stoisz? look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Aha, dlatego. Dobra, zobaczmy. Mercurio, co z tobą? Który to był ten? Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Mhm. I co, pobił się z kimś? Siniaki. No. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. A tu jest. No to co to jest? Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Czyli ktoś inny jeszcze został zraniony? O. Co? Co? A nożyk. Could be the murder weapon. Mogło być, ale A normal kitchen knife. czemu leży to tutaj dalej? The blood has dried. I've heard of this style Mm. of painting. It is called expressionism. Mhm. Malował to. Ten guzik? O, tu coś jest. Tu jest ten... Aha, stąd. Brakuje noża, no. Niebieskie tkanina. Mhm. Wino? It appears the wine was truly awful. Ktoś tu zbił wino. Aparat? I wonder where he got that fancy camera. Może ktoś tu był ten i przyniósł. Co jest w szafie? Przy Despite szafie. the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. Mhm. Ktoś tu jest? Więcej Hard May win? whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. The chest Wspomagał has się, been searched. wspomagał się w procesie twórczym, tak? A to co? Red skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stolen painting. Mhm. O, do wywoływania zdjęć? Tak. Jest jakieś wywołane. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Mhm. O. Już mam rozkminić? No to będzie długa droga. Zwłoki Merkuria leżą na podłodze w jego pokoju. Krew jest z jego pociętego gardła, pokrywa podłogę. Przy ciele znalazłem nóż kuchenny oraz zakrwawione szmaty.
Na jego kurciach zauważyłem siniaki. Sądząc po jego stanie sztywności po śmierci, że tu jakiś dzień, może 2. Może to był no chociaż nie. Gdy przybyliśmy do mieszkania Merkuria, znaleźliśmy na podłodze Europy. Przy wejściu znaleźliśmy na biurku podłuczoną butelkę po winie i zniszczoną ramę obrazu, na której widać ślady niebieskich włókien materiału. Otwarte szuflady sugerują, że z jego odbiórka zostało przeszukane. Na podłodze leży pokryty siłą obraz. W drugim pokoju znajduje się stół graficzny Merkuria, gdzie znaleźliśmy wywoływaczu zniszczoną fotografię. Tu. No pewnie zaatakował tego, włamał się coś poszukać, zaatakował go winiaczem, ale ten się bronił i nożem, może nawet nie chciał go zabić, dlatego ta szmatka? Nie. Na pewno sam też się nie zabił. To może jednak ten... Ale trochę mało mi pasuje, a tu? Skopa. Może tak? Zauważył, że ktoś tu szuka... A jak tu... Co jakaś inna scenka? To trochę nie ma sensu. Przecież wszystko mi tu nie ma sensu. A tu? Tu patrzył sobie na obraz, a drugie... O właśnie. Usłyszał, że ktoś tu jest, pobiegł, bo przeszukuje ten. Stół butelką, ten wziął nóż, tu mu groził nożem, walnął go obrazem i to podrzynali. Dobra, zobaczmy, czy ma to sens. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Tak. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. No Why właśnie. did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Coś na tym obrazie? It's time for some chemical magic, John. Aha, analiza chemiczna. Analiza, dobra. Rozkminiamy dalej. Ile? -3, -4 i 5. I trochę zabawy będzie. A to co to robi? Pomoc? Nie. Dobra, zobaczmy co to robi, zobaczmy co to robi. Połącz z tym. Podnosi o 1. Czyli ja potrzebuję o takie coś. I mamy 5. To co to jest? Oddaję to tu. Odłącz. Dobra, nie, czekaj. Mam 5, teraz -4 osiągnąć. Podnieść o 1 mogę jeszcze? Mogę. To będzie podnosiło tu. Jest -4. Jeszcze -3. To i obrócenie. To mi niepotrzebne. Łącz to z tym. Teraz łącz to i to. Tu i tu. Nie? Jeszcze muszę połączyć. Dobra, to tu. Łącz z tym i całość tu. Potwierdź. Udało mi się usunąć krew z obrazu przy pomocy substancji chemicznych. Ten obraz z rodzajem martwej natury przedstawiający pokój Merkuria. That doesn't look like the painting we need, Sherry. Tu nie ma As tego. expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. Tu nie ma tego, już widzę. No widzę czego nie ma. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? 2? To nie widzę drugiej. Na pewno jest tutaj jedna.
If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. A gdzie jest druga? Tu coś? Nothing behind it. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? To jest jedna różnica, a druga gdzie jest? Czego drzewo się podświetla? Się zgubiłem. No tu nie ma tej czaszki właśnie. Skoro mogło... O, tu jest. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've Co powiesz, Shailuś, że umarłem na piętrze? Proceed with your investigation without those horrific details. Przez kobietę. Tu jest rysunek Johna, gorszyciela. Chodzący to perspektywa właściwie. Zobaczymy, jak to rozegramy. Pani, bo ja tam leżę. Johnowi nie podoba się perspektywa powiedzenia właściciela, bo bym się trzymał roli. Dobra, no to... What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Kto był? Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Gentleman doskonały, TV. Fajnie. Za to, że pewnie nie powiedziałem. That was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Czemu? Przebrał się? Dobra, przebrał się. Ale nie podoba mi się ten. Nie, żadna pomoc. Okularki zdejmij, ten zarost też. Brak makijażu, dobra. Ale wolę w tym. Dobrze, i teraz co dalej? Tu. Rysunek John wykonał rysunek będący kopią fotograficzną z mieszaniem na fasie kobieta w ciąży z pełnymi wyciami na twarzy. Przypnij i popytaj ludzi.
May I ask for your assistance? I'm very sorry, sir, but I can't help you. Nic o tym nie wiem. Tam jakiś znaczek jest taki jakby... Pytaj ludzi? Za czosnką znajdowała się skrytka fotografii Grzeszyny, przebrany za demona. A co w pałacy pamięci? Ślady stóp od węgla, intruz galerii to kuśtykający palarz. To nie da... Mieszkanie... Malarz przyłapał. No tu... Intruz to jest ten sam, co... Zdjęcie pohańbienia, zdjęcie przedstawiające... Gość... O, tutaj się dołączy. Mężczyzna, który zabił Merkuria i złodzi z galerii, to ta sama osoba. Tak. Komu wyszło prawo? Malarz przyłapał złodzieja, gdy ten koncentrował się na czymś innym. No i zginął podczas bójki. Zabicie Merkuria nie było celem złodzieja. Nie, chciał go jeszcze odratować. Mieszkanie zostało przeszukane, tu już mi się nic nie łączy. O, a jednak? Powodem wizyty gościa było zapewne ta okropna fotografia. Złodziej chciał ukraść z mieszkania Merkuria zdjęcia, ale zamiast zdjęcia znalazł malarza i zabił go sam w obronie. Okej. Mamy rysunek, z którym nie wiem co zrobić. Znowu poradnik? Nie chcę. Pomyśl. John wykonał rysunek będący kopią fotografii z mieszkania Merkuria na przedstawie napaść na dziewczynę. A tu John wykonał... Depnij, przytrzymaj. Oznacz na mapie, ale co oznacza? Nie. Z kim bym mógł pogadać o tym? Że co? Ja mam się przebrać w ubranie robocze, żebym mógł się przesłuchać? I teraz mogę dopiero się zapytać, tylko... No dobra, to ma sens, że zapytać się kogoś, kto wygląda podobnie. Kto może wiedzieć? Jest tu kto gdzieś? Nie. Ktoś podobny, halo? Ty nie. Nie. O! Nie. Nikogo nie widzę. Ty młoda, nie wyglądasz Could you podobnie? help me? Oh, I've heard talk. Te blizny na twarzy dziewczyny zdają się wskazywać na pochodzenie z plemienia grupy etnicznej Ewe. Ludzie z tego plemienia mieszkają w Kordonie, tylko w jednym miejscu obozie uchodźców, który znajduje się pod Victoria Bridge pomiędzy dzielnicami Salcadio i Silverton. No to spotkamy się na miejscu. Beasts? Jesteśmy chyba na miejscu. Co Could you bestia? help me? I Nie, don't think I know. nie pytaj się jej, tylko to tu. Ja bym się jeszcze przebrał na siebie i może mnie przepuszczą. They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm from City Hall. They sent me to oversee the situation. No, you're not. I'm the supervisor of the camp, and I'm the one who's handling the current situation on behalf of City Hall. Ronald Harlow at your service. Now, sir, tell me who you really are, or you'll have to explain yourself to the police. I have full authority to request they detain you. Very well, Mr. Harlow. I am a private investigator. I'm looking for a witness on my case. Sherlock Holmes is my real name, though. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in, so please, step back. Przyjrzyj się. Trzeba będzie gdy jest starszego niż jest. A, ten wąsik. No trochę dziwnie. Co tu jeszcze? Blady, walki, pracuje przy słabym świetle. Może się przebrać za policjanta, by było prościej. Chcę wyglądać na zdecydowanego.
Co na ręce? Nie ma śladów. Zestresowany. Pewnie boi się tą całą sytuacją. Wysłali go stażystę. Gdzie jeszcze jest jeden cel? Buty? O! No. Co? Tu. Prowadzić siedzący tryb życia. Zmęczony dobra. Ronald Harrow to przygnębiony młody urzędnik wyczerpany swoją pracą. Ratusz przydzielił go do nadzorowania obozów surowców, ale on jest zbyt zmęczony i zobątniały, by rozwiązać pozostałe problemy. Ma on ledwie widoczne wąsy, myśli, że dodają mu lat, blada skóra i worki pod oczami to oznaka zmęczenia ciemnym, ciasnym biurem, które rzadko ma on okazję opuszczać, sądząc po jego czystych i prawie wcale nieznoszonych butach, nie lubi on przebywać na zewnątrz. Spocone dłonie to znak tego, że Roland jest zdenerwowany, powinien był założyć mniej warstw ubrań, zważywszy na dzisiejszą pogodę. A drugie, Ronald Harrow to blady młody urzędnik, który stara się jak może, by nadzorować oszustwo. Według przydziału zadań z ratusza nie jest szczególnie zachwycony zakresem swoich obowiązków, ale zawsze działa zgodnie z regulaminem, wykonuje zadania, które mu są powierzone. Brakuje mu jednak doświadczenia w kwestii radzenia sobie z problemami, które wykraczają poza granice jego biurka. Próbuje on wyglądać na starszego, niż tak naprawdę jest, poprzez zapuszczanie ledwie widocznych wąsów. Blada skóra i worki pod oczami sugerują, że pracuje on w kiepsko oświetlonym biurze, którego rzadko wychodzi, co można stwierdzić na podstawie jego czystych i prawie niezasłanych butów. Pragnie on wyglądać jak najbardziej autorytatywnie, nosi eleganckie ubrania, ale wygląda zupełnie nie na miejscu, biorąc pod uwagę pogodę na Kortonie. Jego spocone dłonie sugerują, że jest Ronald niesamowicie zdenerwowany przymusem przebywania poza swoją strych. To mi bardziej pasuje. Pasuje mi to. Akceptuj. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Puść mnie tam. I'm looking for a young refugee woman. She must be inside the camp. She's with child or was with child recently. Help me find her, and I'll help you deduce what really happened here. You may indeed be quite a perceptive fellow, but I still don't see how you can help me here. Just tell the police I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest. Trust me. But first, you'll find my witness. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Już. Jak Mr. dostać? Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority.
Dobra, wchodzimy. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Ciekawe, czy jeszcze mnie... A ty? Mogę pogadać? Who isn't allowed to visit the crime scene these days? So they Yeah, keep though. these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Mhm. Domki. Pan jest Who the ten. hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've Że been sent to ogarnę to za conduct ciebie. an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Idźcie tam, jeszcze jeden leży. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's being questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Mhm. Ciekawe będzie przesłuchanie. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity. He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Mhm. Do I you kto have any zapytanie? suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Okej. Ale będziemy przeszukiwać cały obóz uchodźców w następnym odcinku, więc dzięki za uwagę. Do następnego. Cześć.